Witam Was serdecznie, nazywam się Patryk Korszun. Moim Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest niestandardowy gość. Przede wszystkim czyta tak szybko swoje notatki, rajdowe oczywiście, jest pilotem rajdowym, że nawet GPS gubi się po drodze. Przed Państwem Łukasz Sitek. Witam Cię serdecznie i dziękuję, że się zgodziłeś. Cześć Patryk, witam Cię serdecznie, witam serdecznie Państwa. Moje pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę. Kiedy w Twoim życiu pojawił się ten moment, że poczułeś bakcyla, że jednak rajdy samochodowe? No to jest troszeczkę dłuższa historia, kiedy ten bakcyl się pojawił. Mieszkamy na Śląsku Cieszyńskim, gdzie dwa bardzo stare i bardzo znane rajdy przecinają się razem ze sobą. Mianowicie rajd Wisły i rajd Barbórki Cieszyńskiej. Oba te rajdy leżą mi też jakby mocno na sercu sentymentalnie, więc już od 5. klasy szkoły podstawowej mogłem też obserwować, jak samochody rajdowe przejeżdżają nam koło szkoły. Dodatkowo właśnie w 5. klasie miałem już kolegów, którzy byli mocno zafascynowani rajdami samochodowymi dzięki swoim starszym kolegom czy też rodzicom. To się już samo potoczyło u mnie w klasie, w szkole podstawowej. Wtedy było więcej chłopaków, którzy interesują się motorsportem niż każdą inną dyscypliną, więc tu już nie było wyboru, trzeba było w to wsiąknąć. No i tak już zostało do dnia dzisiejszego. Czyli patrzmy się, spory odcinek czasu. Tak, no wiele lat. Nie taki odcinek specjalny, żeby nie było, ale też się tak zastanawiam. No, życie to też jest odcinek specjalny, nie? Jak już tak filozoficznie żeśmy zaczęli, ale tak, już ładnych parę lat. A pamiętasz swój pierwszy samochód? Oczywiście, że pamiętam. To był Ford Fiesta MK2. Jeszcze taka kanciata, stara, poczciwa Fiesta. Natomiast miała już klatkę bezpieczeństwa, fotele sportowe i pasy. Ja już ją miałem w garażu 2 tygodnie przed odbiorem prawa jazdy. Kiedy ja zdawałem prawo jazdy w 2004 roku, wtedy przepisy stanowiły, że prawo jazdy można robić od 18 roku życia, więc 2 tygodnie przed 18, że tak powiem, już samochód czekał przed odbiorem prawa jazdy. Tak się zastanawiając, powiedziałeś, że bardzo wcześnie jednak rajdowałeś, a to któryś z kolegów Cię zaraził, czy to tak stwierdziłeś, że jak zobaczyłeś te rajdy, to stwierdziłeś, dobra, wchodzę w to all in i będę rajdował? To znaczy, to się zaczęło w ogóle jeszcze prozaicznie. Kiedyś rodzinnie byłem w Finlandii, jak miałem 6 lat i zupełnie przy okazji byliśmy u znajomych, którzy mieszkają przy odcinku specjalnym któregoś z lokalnych rajdów. Także tam miałem możliwość wtedy pierwszy raz faktycznie zobaczyć rajdówki. To mnie trochę zainteresowało. Zawsze się typowo w tamtych czasach chyba dla chłopaka interesowałem się troszeczkę samochodami, ale bez jakiegoś specjalnie szczególnego, wielkiego zaangażowania, po prostu samochody. Natomiast w szkole podstawowej, to była już 5. klasa, to już mogę stwierdzić, że na pewno już tak na 100%. No to już wtedy miałem swoich przyjaciół, z którymi już mocno śledziliśmy prasę rajdową i już mocno się interesowaliśmy motorsportem. Także ciężko mi jest powiedzieć, kiedy był taki ten pierwszy moment, że faktycznie wtedy. Myślę, że to była na pewno 5. klasa szkoły podstawowej. Tak się zastanawiałem, bo właśnie mówiłeś o tych rajdach. Moja myśl, która była pierwsza w głowie, wstawałeś kiedyś wcześniej nad ranem, żeby pojechać na odcinek specjalny i zabezpieczać, bo to wtedy myśmy akurat zabezpieczali niektóre trasy, tutaj chyba rajd Tychów, jakby był dobrze pamiętam. Rajd Tyski. Pamiętam te elementy, że trzeba było bardzo wcześnie wstać, przejechać całą tą trasę, zobaczyć, gdzie jest zabezpieczyć, w jaki sposób, żeby wszyscy się czuli bezpiecznie, szczególnie widzowie. I to faktycznie to też ja mam z tyłu głowy, że takie momenty się pojawiają w życiu naszym. Tak, i tutaj wielki szacunek dla Ciebie, bo wielki szacunek też jest zawsze z mojej strony i ze strony zawodników, których znam, organizatorów rajdów, w szczególności sędziów zabezpieczenia, bo to jest rola bardzo trudna, bardzo odpowiedzialna, a czasami niestety w naszych realiach też troszkę niewdzięczna. Natomiast całe szczęście są jeszcze tacy pasjonaci, którzy potrafią poświęcić swój czas po to, żeby być na rajdzie i tak jak mówisz, wstawać wcześniej nad ranem, żeby kto inny mógł się ścigać, a kibice mogli bezpiecznie kibicować. No właśnie tu szczególnie też bezpieczeństwo, bo to bezpieczeństwo z perspektywy czasu obserwuję, bardzo mocno się zmieniło z perspektywy czasu, bo ja jako 16-latek wtedy uczestniczyłem, dzisiaj już jestem zdecydowanie trochę starszy. Tak, rajdy lat 90., 80. i jeszcze te wcześniejsze, co prawda ja ich nie pamiętam, bo ja do mojej świadomości dobiegają te rajdy już z końcówki lat, i mocnej, późnej końcówki lat 90. No to faktycznie to zabezpieczenie było troszeczkę na innym poziomie, tak? Natomiast tak jak cały świat rozwija się w różnym kierunku, no i tak samo motorsport co roku podnosi bezpieczeństwo przez wdrażanie różnego rodzaju procedur, czy choćby przepisów bezpieczeństwa odnośnie odzieży zawodników czy samochodów rajdowych. Znaczy podnosi swoją poprzeczkę, jakby patrząc się z roku na rok.
Podnosimy swoją poprzeczkę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o doświadczenie, które też jest bardzo ważne w każdym. No, natomiast rajdy zmieniają się, tak jak zmienia się cały sport i cały świat wokół. Rajdy też muszą nadążać za nowymi technologiami. Wiadomo, że producenci też wiele rzeczy najpierw testują w motorsporcie, później wdrażają te elementy do cywilnych samochodów, do cywilnej jazdy. Natomiast na pewno świadomość ryzyka, bezpieczeństwa, takiego na co dzień zwykłego. Zresztą często mam możliwość być z młodzieżą, czy w szkołach, czy w różnego rodzaju innych miejscach. To zwracam im na to właśnie uwagę. I fajnie, że rajdy właśnie można... Tak, no teraz patrzę, znaczy ja mam 2 pytania kolejne, ale może zaraz skończę tę puentę o propos bezpieczeństwa, bo teraz jest impreza o bezpieczeństwie, już powiem, hulaj bezpiecznie. Hulaj bezpiecznie, dokładnie. Właśnie tak, dobrze kojarzyłem. Tak, Jakbyś coś więcej mógł powiedzieć naszym widzom. Impreza chyba po raz trzeci odbywa się w Ustroniu. Ciała Protection Service jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Wiem, że uczestniczy w tym również Miejski Dom Kultury Prażakówka, Miasto Ustroń, Śląska Policja, Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie, WARD w Bielsku-Białej. Także kilka instytucji angażuje się, żeby właśnie najmłodszych uczyć przede wszystkim przepisów, jeśli chodzi o prowadzenie roweru, hulajnogi, które są teraz u nas elektryczne, bardzo, bardzo popularne, jak również uświadamiać i jeszcze raz uświadamiać. No faktycznie, bo jeszcze kolejne moje pytanie było o sport z jeżami, więc też a propos bezpieczeństwa. Tak, no mamy to szczęście, że w Ustroniu mieszka wiele fantastycznych mieszkańców, którzy podejmują różnego rodzaju inicjatywy, między innymi Michał, czyli Ustrońskie Gniazdo, ale myślę, że do tego gniazda, prócz bocianów, które chyba już wszyscy w Ustroniu znają, że Michał z ekipą je bardzo mocno promuje w mieście. To też chyba wszyscy wiedzą już. Michał i Ustrońskie Gniazdo to nie tylko same bociany, ale cały przekrój zwierząt, które możemy spotkać w parkach, w ogrodach, w swoim najbliższym otoczeniu. Fajnie, że ten temat jest podnoszony, bo trzeba pamiętać, że prócz kierowców, pieszych, rowerzystów czy uczestników ruchu drogowego, bezpośrednio takie zwierzaki też funkcjonują w naszym otoczeniu i mogą się znaleźć na drodze, czy na ścieżce rowerowej, czy w parku. Czasami nie wszyscy wiedzą, jak się w takiej sytuacji gdzieś zachować. Nie bez powodu też zaczepiłem ten temat, bo rozmawiałem ostatnio z Michałem na temat właśnie bezpieczeństwa jeży i różnych tych zwierzątek, które jednak posiadam w ogrodzie czy poza ogrodem. To jednak faktycznie obserwuję, że mocno promują te zwierzątka. Oczywiście, że tak, bo przede wszystkim to jest fajny, ciepły odbiór, szczególnie, że Michał na swoich prelekcjach, które robi dla mieszkańców, dla dzieci i dla odbiorców szeroko pojętych, zabiera maskotki. Z tych maskotek już też jest znany. No, są one przesympatyczne, tak? Ale oprócz tego, że są sympatyczne i dzieci je uwielbiają, zresztą nie tylko dzieci, bo ja od Michała i jego małżonki też dostałem sympatycznego, takiego dużego, pluszowego jeża, za co mu bardzo dziękuję. No to przede wszystkim edukują. Dobrze, że jest ktoś, który o tą płaszczyznę tych najmniejszych naszych przyjaciół, czy czteronożnych, czy dwunożnych, dba, no bo jesteśmy w Beskidach, w pięknym miejscu, tak? W miejscu też uzdrowiskowym i dobrze, gdybyśmy dbali nie tylko o nasze otoczenie, ale też o tych najmniejszych mieszkańców, którzy no niejednokrotnie sami się nie obronią. Dokładnie. Teraz może w przeciwnym kierunku obrócę to wszystko. Ty jesteś chyba jedynym pilotem rajdowym w Polsce, jedynym, z tego co ja znalazłem w statystykach i w dokumentach, że nie wychodziłeś przez drzwi, nie wychodziłeś przez bagażnik, tylko wychodziłeś przez... Przez dach. Nie wiem, czy jedynym, ale na pewno nielicznym. Fakt. Mieliśmy taką przygodę z Darkiem Polońskim, z którym już od 8 sezonów startujemy razem w rajdach samochodowych. Swego czasu startowaliśmy taką kultową marką samochodu. Startowaliśmy Abarthem 124 Spider RGT, czyli tylnonapędowym. No, można powiedzieć potworem, bo to samochód miał ponad 300 koni, 600 Nm, także ten samochód był bardzo, bardzo mocny. Mieliśmy przygodę w postaci opuszczenia drogi na rajdzie Śląska. Notabene u siebie. O ironio, zazwyczaj najwięcej dzieje się na rajdach, które są nam najbliżej, no bo tam zawsze jest troszeczkę więcej tej presji, żeby dobrze pojechać. Tam przewróciliśmy się na dach, delikatnie mówiąc, a przez to, że konstrukcja Abartha 124 opiera się bazowo na samochodzie, który jest kabrioletem, no to dach jest dołożony z laminatu, po prostu z włókna. Oczywiście została klatka bezpieczeństwa, nic wielkiego się nie uszkodziło przy tym dachowaniu, ale odpadł ten laminowany dach. Było dość jakby nienaturalnym uczuciem, bo jak kibice nas już postawili na koła, pojechaliśmy dalej. Całe szczęście jakoś dało się jechać, no ale mieliśmy wytłuczoną przednią szybę, także to nas też jakby z rajdu już dyskwalifikowało. Mieliśmy pozaginane błotniki, także drzwi nie do końca dało się otworzyć. No ale nad nami była taka piękna przestrzeń, wolna, pusta, także no łatwiej mi było wyjść dachem z Abartha niż drzwiami.
co zostało gdzieś uwiecznione przez załogę, która za nami stała na punkcie kontroli przejazdu, na punkcie kontroli czasu i zrobiła nam po prostu zdjęcie. No i tak w powietrzu mam zdjęcie nad dachem w Abarcie, to faktycznie jest nietypowe. Dokładnie nietypowe, ale tak się zastanawiając, pamiętasz najbardziej trudniejszy rajd w swoim życiu? Wiele trudnych rajdów i momentów zawsze jest w tym sporcie. Od takich trudnych rajdów w postaci kondycyjnej, że było po prostu trudno, bo były duże temperatury, duże odległości, zmęczenie już kilkudniowe na takich rajdach do Mistrzostw Europy. Nie wiem, myślę, że ten najtrudniejszy to chyba jeszcze przede mną. Ja miałem swój jeden typ, ale dobra, że ja się nie znam, więc to też według mnie to był rajd Douar we Francji. Okej, to taki najtrudniejszy moment, chyba taki zwrotowy może w całej przygodzie rajdowej, który mnie spotkał, to owszem, to było Rally Divar, wspomniane we Francji. Klasyczny rajd, w którym po dzisiaj startuje cała śmietanka kierowców z Europy, między innymi Sebastian Loeb, Sebastian Ogier, wielokrotnie też jechali w tym rajdzie. Jest to jeden z trudniejszych rajdów asfaltowych na świecie. Częściowo przebiega po trasach rajdu Monte Carlo do Mistrzostw Świata, także jest w pięknym miejscu, bo koło takich miejscowości jak Saint-Tropez, Maxime, więc jest naprawdę wyjątkowo położony. Natomiast czemu o nim mówimy, że jest najtrudniejszy u mnie, znaczy dla mnie jakby bezpośrednio, bo bezpośrednio przed tym rajdem, to był rok 2008, dostałem telefon od Dariusza Polońskiego. Ja wtedy dopiero 2 lata jeździłem jako pilot, 3 lata już jeździłem jako pilot i dostałem telefon od człowieka, który wiedziałem, że jest mistrzem Polski w klasie przednionapędowych samochodów. Wcześniej jeździł Super 1600. Już wtedy był bardzo, bardzo znanym zawodnikiem. I jak zadzwonił do mnie Darek Poloński, to tak trochę sobie przysiadłem. Znałem go bardziej jakby wtedy jeszcze z plakatów i tak dalej. A tutaj Darek zadzwonił i zaproponował współpracę. I zaproponował ją właśnie przed tym wspomnianym rajdem Divar. Puentując jakby naszą rozmowę o podjęciu współpracy, że powiedział, dosłownie cytuję, wiesz co, Sito, jak poradzisz sobie na Divar, to już sobie wszędzie poradzisz i będziemy jeździć ten sezon 2018 razem. Patrząc się z perspektywy czasu, to z jednej strony człowiek, jakim jest pan Darek Poloński, jest żywą legendą sportu. Tak, to jest prawda. Ale dostać telefon to faktycznie z jednej strony gniata fotel, bo dostajesz telefon od legendy, która jest w motosporcie jednak bardzo znana. Tak, to tak jak mówimy, właśnie to była końcówka 2017 roku, przed sezonem 2018, który jakby Darek planował, żeby pojechać z nowym pilotem. I taką propozycję właśnie dostałem. Darek celowo też wybrał ten rajd nie tylko dlatego, że jest tak piękny i po prostu chciał go jechać, ale też po to, żeby właśnie sprawdzić potencjalnego pilota na kolejny sezon, więc tak oto się znalazłem w samolocie z Darkiem Polońskim, lecąc do Francji. Obiecznie patrząc, to też sprawdziłem. Potem staliście się 3-krotnie, stanąłeś na podium klasy RC 2022, zwycięzcą Apart Rally Cup, 2021 Mistrzostwo Europy w klasie Apart Rally Cup. Jak coś pomylę się, to mi popraw. W 2025 wicemistrzostwo cyklu Lancia Trofeo Experts Triumph EQ Master. Z Lancią jeszcze jesteśmy w trakcie. Okay. Jeszcze sezon się nie skończył. Zostały nam jeszcze 2 piękne rajdy. Właśnie we wtorek już będę w samolocie z Darkiem i lecimy w okolice, lecimy do Monte Cassino. Dla wszystkich naszych rodaków jest to miejscowość, która też jest blisko serca każdego Polaka, z wiadomego względu. Natomiast tam też jest siedziba rajdu Del Lazio. To jest przedostatnia już runda cupu czy trofeum, w którym bierzemy udział jakby w tym roku Lanci. Teraz w swojej klasie jesteśmy faktycznie na drugim miejscu. Właśnie patrzę się, że jesteście według różnych statystyk bardzo wysoko ustawieni dosłownie. Po różnych wynikach. Tak, w klasyfikacji generalnej całego trofeum, gdzie startuje 20 zawodników, jesteśmy bodajże na 8. miejscu. Nie jechaliśmy też pierwszego rajdu, pierwszej eliminacji. Tam też troszkę punktów nam uciekło. Natomiast jakby w swojej klasie jesteśmy teraz na drugim miejscu z potencjalną szansą na pierwsze, ale za nami też jest zawodnik na 3. miejscu, który też niewiele punktów ma do nas, więc musimy się pilnować. Dobra, mam takie pytanie trochę przekorne. Jeżeli byśmy mieli młodą osobę, która chce przeprowadzić rajd w całkowitej ciemności, bez świateł i bez mapy. Jedną radę, którą ty byś dał. Albo uczestniczyć w rajdzie. Bez świateł, bez mapy i w całkowitej ciemności. Wiesz, to tak się mówi, tak, że pilot też po części kieruje tym samochodem i kierowca, który ma
dobry opis i dobrze go rozumie i dobrze go czuje, ten swój opis, a pilot mu go poda w odpowiedni sposób. To takim żargonem się mówi, że we mgle albo po ciemku można by było pojechać dany odcinek specjalny. Teraz popularne jest to, że kierowcy oglądają onboardy, nagrania odcinków już przed rajdami i uczą się ich w dużej mierze też. No to myślę, że dobry opis danego pomieszczenia i po ciemku można by było spróbować go przejść albo przejechać. Też nie bez powodu o to zaczepiłem, bo patrząc się z perspektywy czasu, rajdy są piękne i niesamowita pasja w tym jest, ale to też jest sport bardzo niebezpieczny z różnych perspektyw, bo pamiętam, przy pierwszej naszej rozmowie wspominałeś o jednym elemencie, gdzie zetknąłeś się prawie ze śmiercią i z tyłu mojej głowy, że ten sport nie jest dla każdego. Czy nie jest dla każdego? To całe szczęście jest wiele takich imprez, w których kierowcy bez licencji rajdowej mogą wystartować, spróbować swoich sił i zaszczepiać się też tym sportem. Także to też jest fajne, że nie trzeba od razu mieć licencji rajdowej, jeździć w Mistrzostwach Europy, czy Polski, czy jakichkolwiek innych, żeby mieć tylko kontakt z tym sportem. Jest dużo różnych możliwości. Całe szczęście one gdzieś tam powstają. Natomiast jak to sport wyczynowy, czy to jest lekkoatletyka, akrobatyka, alpinizm, każdy sport, który się uprawia już na wysokim poziomie, niesie za sobą ryzyko. Tenisiści mają problemy z kolanami. Tutaj też można mieć pewnego rodzaju kontuzje. Całe szczęście to bezpieczeństwo co roku jest podnoszone, jak już rozmawialiśmy i takich bardzo przykrych incydentów całe szczęście jest bardzo, bardzo, bardzo mało w ostatnich latach, więc tego się trzymamy. Natomiast jeszcze muszę wrócić do bezpieczeństwa, bo zawsze to podkreślam, jak ktoś mówi, że ten sport jest bardzo niebezpieczny. Zgodzę się z tym. Jest to sport o podniesionym ryzyku na pewno. Natomiast miałem też taką przyjemność w życiu przez 3 lata. W wolne weekendy spędzałem na torze wyścigowym albo w Poznaniu, albo w jakimś innym miejscu i tam też jeździłem jako instruktor jazdy sportowej. Widziałem umiejętności naszych kierowców, bo to można było sobie wykupić takie przejazdy. Moim zdaniem bardzo tego brakuje przy nauce jazdy, zwykłej maty poślizgowej, jakiegoś obiektu, żeby kierowca mógł zobaczyć, jakie siły oddziałują na samochód przy różnych jego ruchach, reakcjach. To ja się bardziej bałem wracać z Poznania do domu, bo wiedziałem, że mogę mijać osoby po drodze, które nie do końca nad samochodem panują, prowadzą samochód jedną ręką, nie wiem, SMS-ują po drodze, czytają, czy oglądają filmy, co już w ogóle też się takie rzeczy zdarzają. Więc ja nie wiem, czy uczestnictwo w zwykłym ruchu drogowym, gdzie możemy jeszcze spotkać całe nieszczęście, tak? Kierowców, którzy są gdzieś po spożyciu, czy są po użyciu jakichś substancji psychoaktywnych. Ja myślę, że życie jest trochę większym hardcorem, jednak takie na co dzień, niż uczestnictwo w rajdach. Wspomniałeś o zdawaniu prawojazdów i tych torach. W Polsce zdajemy na 2 etapy. Mamy ten test egzamin pisemny, teraz już na ekranach monitoru, plus ten praktyczny. Ostatnio widziałem egzamin w Chinach. Gdybyśmy przeszli, nie wiem czy widziałeś ten egzamin. Plan trwa ileś godzin i każdy element, właśnie te poślizgi, wjazd pomiędzy tirami, to wszystko jest opisane krok po kroku. Nie wiem, czy większość naszych polskich kierowców by zdała ten egzamin, bo tak trudny jest. Okej, ale to super, to tylko dobrze i oby więcej krajów tak brało przykład. No bo jeżeli tego nie będzie, sama sucha nauka jazdy i wkucie do głowy przepisów, czy wyuczenie się na pamięć kilku dróg w miejscu, w którym zdajemy egzamin, no to nie jest jazda. No, dopiero tak naprawdę zaczynamy się uczyć jeździć i funkcjonować w ruchu publicznym, nabywając doświadczenie, jeżdżąc cały czas. Dlaczego cały czas trzymać to bezpieczeństwo? Bo widzę z perspektywy czasu, jako młodociana osoba wtedy, a o wiele większe jest bezpieczeństwo teraz, a w tamtych czasach. Widzę ten przeskok ogromny. Dlatego tak właśnie nawiązałem. Jest duży przeskok, natomiast dostajemy coraz więcej narzędzi do poruszania się w ruchu publicznym. Nie zawsze te narzędzia są w sposób przemyślany, używane. Mam na myśli teraz jakby plagę hulajnóg, które są elektrycznych. To jest świetny wynalazek. Ostatnio korzystałem z takiej aplikacji, jeździłem hulajnogą po Rzeszowie, bo na rajdzie rzeszowskim z hotelu do miejsca, gdzie był odbiór administracyjny, podróżowałem hulajnogą, bo było po prostu sprawniej przez miasto się przedostać. Natomiast to wszystko musi być w granicach rozsądku, tak? Czyli przede wszystkim też musimy mieć kask bezpieczeństwa. Dzieci podróżują tymi hulajnogami. To nie jest tajemnica, albo jest tajemnica Poliszynela, tak? Że można te hulajnogi bardzo szybko zmodyfikować i one jadą tam 70 na godzinę bodajże. Trzeba pamiętać, że one mają małe koła, dość sztywne zawieszenie. Każda nierówność w chodniku, w krawężniku, w drodze powoduje upadek. No i przy większej prędkości
kończy się to tak jak ostatnimi czasy w mediach już często były wypadki, niestety śmiertelne. Właśnie ja to obserwuję jeszcze pod innym może kątem, tak już zaczepić ten temat hulajnóg. Nie powiem miasta, bądź żeby im nie robić reklamy, te hulajnogi były rzucone prosto na ulicę i zostawione, więc to też jest niebezpieczeństwo. To są jakby dzisiejsze problemy większych miast, większych społeczności. No, są firmy, które nie są w stanie do końca zapanować jakby też nad wszystkim. Pożyczając taką hulajnogę jest aplikacja. Teoretycznie powinniśmy je zdawać w miejscach, z których je pobraliśmy, bądź w innych miejscach odbioru tych hulajnog. No ale wiemy z doświadczenia, jak sytuacja wygląda. Niektóre firmy już robią tak, że można ją zostawić wszędzie, oni sobie ją przyjeżdżają, odbierają. Z tym odbiorem jest różnie, także faktycznie ulice dużych miast są zawalone hulajnogami, co wygląda okropnie, a jest też bardzo niebezpieczne dla przechodni, dla rowerzystów. Właśnie tak obserwując, wracając do rajdów oczywiście, jedną z twoich tajemnic to jest tajemnica babci. A to naleśniki myślisz? Naleśniki, tak. Ale czemu rajdowa tajemnica? To znaczy w sensie, Trochę żartuję, więc... Znaczy może rajdowa dlatego, jest w rajdach taka firma gastronomiczna, Rally Kitchen się nazywa. Ona podróżuje po polskich rajdach i robi jedzonko dla zawodników. My jeszcze jak startowaliśmy z Darkiem Polońskim w zespole Rally Technology, znaczy teraz dalej startujemy, tylko te firmy się połączyły z Rally Lab, teraz jest Rally Lab Technology. Także tam już nas na tyle znali, że wiedzieli, że zawsze lubimy jeść naleśniki. To mi chyba zostało, moja babcia robiła najfajniejsze naleśniki, także może to się wiąże z rajdami, że na rajdach lubię jeść naleśniki, bo zazwyczaj na rajdzie tylko jem naleśniki. Zastanawiam się po tych twoich rajdach, bo jeździłeś w Finlandii, jeździłeś w Niemczech, jak dobrze pamiętam, Tak. we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech. Na Łotwie, w Czechach, Gdzieś jeszcze przeoczyłem, czy wszystko. na Słowacji jeszcze. A który był najpiękniejszy rajd? Wszystkie rajdy są piękne To inaczej, który zapamiętałeś tak najbardziej? Nie no, rajd Wysp Kanaryjskich. To jest naprawdę taki, jeśli chodzi o widoki, samo miejsce, w którym się jest, no to jednak Kanary były taki jak na razie number one, ale też rajd Rzymu, odcinek miejski, start przy Koloseum, coś niesamowitego. Jak pamiętam przy ostatniej naszej rozmowie, to właśnie też wspomniałeś o Koloseum i o tych kolumnach, właśnie Koloseum. Koloseum. Jeszcze był też odcinek specjalny, no to jest takie niewiarygodne, jakby patrząc się na przykład na nasze realia, na naszym rajdowym podwórku krajowym, że tam pierwszy odcinek biegł w termach Karakali, które mają tam 2500 lat. Są w ogóle wpisane do UNESCO. Nie wiem, są takim zabytkiem archeologicznym absolutnie zerowym. No i tam pojechał pierwszy OS rajdu. I tak z Darkiem się zastanawialiśmy. Mówię, słuchaj, to jest takie trochę wow, nie? No przecież nie wiem, samochód wypadnie trochę z drogi, uszkodzi trochę tych ruin. No mi się to w głowie nie spinało jakby z takiego względu samych pozwoleń, żeby w ogóle wokół takich budynków się ścigać. No a w Rzymie się dało. Tak samo dało się zamknąć połowę miasta, żeby zrobić tam coroczną paradę rajdową przed rajdem. Także no, to jest taki fajny wzór, jak ktoś nam mówi, że a gdzieś się czegoś nie da zrobić. Mówię, słuchajcie, są takie miejsca topowe i tam się da, to u nas tym bardziej. To tak się trochę przekornie, zapytałem trochę technicznie. Was jest dwójka, bo jest kierowca i jest pilot. Ile osób w sztabie pracuje na wasz sukces, czy na cały sukces teamu? Ile jest mniej z tych osób? No wiesz co, jest trochę tych osób, tak? No bo jeżeli tak pójdziemy, no to od organizatorów rajdów, sędziów zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest masa osób, która jest jakby na rajdzie zaangażowana w to, żeby zawodnik mógł ten rajd pojechać. Ale jeśli chodzi o to najbliższe otoczenie załogi, no to oczywiście jest 4-5 mechaników. Zazwyczaj jest jeden na koło. Teraz przy samochodzie przednionapędowym, którym się ścigamy, no nie jest nam potrzebnych 4 mechaników do każdego koła. Wystarczy nam 3, czyli 2 do napędu z przodu, 1, który ogarnia tył, no i jeszcze jest inżynier, szef zespołu, także na niektórych rajdach jest możliwość tak zwanej załogi rozpoznania trasy, czyli są to tak zwane załogi szpiegowskie, które jadą już z naszym opisem skserowanym, sprawdzić jeszcze przed samym rajdem trasę, czy tam coś się nie zmieniło, czy nie ma jakichś cieków wodnych, czy gdzieś tam nie jest zabrudzony któryś zakręt, albo może nam coś umknęło na zapoznaniu istotnego. To jest taka załoga, która też ewentualnie poprawia notatki, czy sprawdza jeszcze je pod kątem właśnie tego, co wspomniałem. No to masz tak 4, 7, 8 osób. Jednak się nic nie zmieniło pod tym kątem, że przyjeżdża ten, jak ty wspomniałeś, pojazd, który sprawdza całą trasę. Jednak na każdym rajdzie to widać. Nie na wszystkich rajdach są załogi rozpoznania trasy. Zawsze też używamy cywilnego samochodu do samego zapoznania z trasą, który jest przed rajdem, czyli tam mamy możliwość
zależy, albo dwukrotnego bądź trzykrotnego zapoznania się z odcinkiem specjalnym, na których będziemy się ścigać. Tam wtedy zapisujemy szczegółowo notatki rajdowe, no ale jedzie z nami, no tak jak mówię, 6-8 osób czasami. Mamy pogodę, na przykład strzelam, w notatkach macie napisane, że będzie w miarę słoneczna pogoda i w połowie trasy się zmienia całkowicie ta pogoda. Jesteście już na to przyszykowani? To znaczy staramy się śledzić oczywiście warunki pogodowe, jak tylko możemy, korzystając z jakichś najbardziej aktualnych map pogodowych. Pewnych rzeczy nie da się przewidzieć, bo już wspomniany przeze mnie na przykład rajd Wysp Kanaryjskich, w serwisie, z którego wyjeżdżasz, musząc wcześniej założyć dany rodzaj opony, jest nad samą plażą praktycznie i tam jest około 25-6 stopni. Wyjeżdżamy w góry, gdzie temperatura spada do 10 stopni, jest mgła i leje deszcz na przykład, także to trzeba przewidzieć. Będąc na danym rajdzie pierwszy raz, ciężko wiedzieć o takich sytuacjach, jeżeli ci to ktoś bardziej doświadczony kolega nie podpowie, czy właśnie nie skorzystasz z takiej załogi rozpoznania trasy. Nie na każdych rajdach taka możliwość jest. Trzeba mieć też trochę szczęścia we wszystkim. Natomiast zmiana pogody absolutnie nie ma żadnego wpływu na opis. Opis jest danego zakrętu i on nie ma żadnego wpływu, czy ten zakręt jedziemy w deszczu, czy w śniegu, czy jest całkowicie sucho. Opis jest jakby opisem, to jest opis kątowy, którego używamy, więc oczywiście do budowania jakby do danego zakrętu, czy tam można wypuścić, przyciąć, etc., no to faktycznie tu już może pogoda mieć delikatny wpływ, natomiast na sam opis, taki ten sztandarowy, ten trzon opisu absolutnie nie. Tak się zastanawiając, bo ty jednak już masz ogromne doświadczenie jako pilotowanie. No, są ludzie, którzy mają zdecydowanie większe doświadczenie. Jakie rady dałbyś młodej osobie, która chciałaby pilotować? Która chciałaby, czyli już to czuje, że chce, tak? Że czuje, ale jeszcze nie jest do końca przekonana. Jakąś taką wskazówkę? Na pewno spróbować. Na pewno spróbować. Są takie możliwości. W dzisiejszym świecie można oglądać onboardy bez ograniczeń, można śledzić rajdy na żywo i praktycznie niemalże w nich uczestniczyć przez takie internetowe relacje. Jakby dostęp do zawodników też jest bardzo prosty przez media społecznościowe. Zawsze można nam napisać, zadać pytania, zadzwonić, przyjechać na rajd, przyglądać się pracy zawodników. No a możliwości do wystartowania też są. Są imprezy amatorskie, otwarte dla wszystkich, nie trzeba mieć licencji rajdowej, można w nich wystartować. Przede wszystkim trzeba znaleźć kierowcę, z którym chciałoby się jeździć. Zazwyczaj na początku tej przygody rajdowej jest to dwóch najlepszych kumpli, którym wpada ten plan, żeby razem startować. Po prostu spróbować. Okej, dobra. Bo faktycznie ty też pokazujesz taki element, który faktycznie jest nie tyle teoretycznie, ale co też praktycznie. Przede wszystkim spróbować doświadczyć tego, czy to akurat pasuje tej osobie. Oczywiście. Jest Grzesiu Lipowczan na przykład w Ustroniu. Pilot, który ze swoim bratem też już startował w rajdach drugiej ligi. Teraz już startuje po całej Polsce. Mam też z nim świetny kontakt. No i właśnie zaczęło się od tego, że zapytał. Nawet ostatnio byłem na rajdzie rzeszowskim, no, żeby ich tam wesprzeć mentalnie. Także cieszę się, że są chłopaki, którzy zapytają, próbują, starają się wdrażać pewne rzeczy do swojego no, rajdowego działania. Znaczy, dwóch chłopaków, o których wspomniałeś, Grzesiu i Paweł. I Paweł kierowca. Tak, no to obserwując ja, pamiętam ich jeszcze, kiedy nie mieli tego jakby bakcyla pod kątem rajdów. Dzisiaj już mają i mają jakieś swoje wyniki, więc to też pokazujemy, że też młode osoby mają bakcyla, których ciągną. Tak, bardzo ich to wciągło. Mają też jakby swoje rodziny, także nie mogą temu jakby poświęcić 100% czasu. Zresztą jak nikt z nas, tak? Bo oprócz tego, że ścigamy się w rajdach, no to jeszcze jakby mamy też gdzieś swoje życie zawodowe, rodzinne, publiczne i tak dalej. Chociaż ja się zawsze gdzieś to starałem trochę łączyć i pewne rzeczy razem się przenikały. Z tego co wiem, Paweł sprzedał Hondę. Na razie nie startuje. Jego brat Grzesiu jako pilot startuje i z tego się też bardzo, bardzo cieszę. I trzymam też kciuki, żeby Paweł już miał taką możliwość, żeby mógł wrócić do rajdów, bo na pewno ma talent.